Cześć, z tej strony agent specjalny. Witaj w moim kolejnym odcinku po bardzo fajnym odbiorze i sukcesie odcinka z Katarzyną Szewczyk, gdzie rozmawialiśmy o gospodarce, do druku pieniądza i w ogóle o tym, co się dzieje tak naprawdę w gospodarce od marca, kiedy została zatrzymana. Dzisiaj mamy kolejnego świetnego gościa. Moim gościem jest Trader21. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że nie trzeba go przedstawiać, bo chyba osób, które go znają, jest bardzo dużo, ale powiem tym, którzy tradera nie znają, że jest autorem świetnego bloga Independent Trader, ale również autorem mega fajnej książki Inteligentny Inwestor XXI wieku, która sprzedała się już, może sam powiesz. No, około 20 tysięcy zestawów. No, książka składa się inaczej, zestaw składa się z 4 książek. Tam było zbyt dużo wiedzy, żeby to zebrać w jednej książce. To jest ponad 900 stron, więc podzieliłem to po prostu na 4 zestawy. No i do tej pory sprzedaliśmy, nie wiem, no, około 20 tysięcy zestawów. W 8 miesięcy. Całkiem dobry wynik. No. Okej, umówiliśmy się tak z traderem, że dziś zadamy pytania, które nadsyłane były do mnie przez ostatnich 2-3 tygodnie, bo mieliśmy taką przerwę. Wcześniejszy wywiad mieliśmy robić innego terminu, więc na pewno będą te pytania, być może, ale to sam powiesz, jak to wygląda, bo sytuacja się też troszkę zmieniła. I umówiliśmy się, to też jest dosyć istotne, że trader wcześniej tych pytań nie widział, nie przygotowywał się na nie, więc będziemy je zadawać po kolei. Dobra, no to lecimy, nie tracimy czasu. Pierwsze pytanie jest ode mnie, więc można powiedzieć, że ono jest prywatne, zanim zadam te pytania od widzów. Mogę tak powiedzieć, że wiele razy słyszałem, że ludzie chcą zostać bogatymi, zostać milionerami czy wolnymi finansowo i potem odcinać kupony, tak się to często mówi. I powiedz na swoim przykładzie, trader, jak czułeś się w dniu, w którym teoretycznie nie musiałeś już iść do pracy i jak długo trwał okres, w którym faktycznie nie pracowałeś, jak zrobiłeś sobie przerwę? Tu trzeba od razu powiedzieć, że u mnie okres budowania kapitału to były lata 2003-2008. Ja mniej więcej decyzję o wycofaniu się z biznesu podjąłem w marcu 2008. Z moimi wspólnikami umówiłem się, że do końca czerwca pomagam zarządzać firmą. Wycofujemy się, znaczy ja się z tego wycofuję tak cyklicznie, dlatego że ja miałem udziały w kilku firmach zarejestrowanych w Polsce, w Estonii. Trzeba było to odpowiednio sprzedać, poprzekazywać udziały w taki sposób, żeby zapewnić ciągłość, więc powiedzmy, że to nie było takie proste. Niektórych były spółki stricte pod przychód, inne spółki były tylko pod przechowanie aktywów, żeby te dwie rzeczy rozgraniczyć, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. Więc u mnie to samo wychodzenie trwało grubo ponad pół roku, więc to nie było tak, że jednego dnia pracujesz, nie wiem, 10-11 godzin, a drugiego nagle przestajesz. To był proces około roku. Później kilka miesięcy spędziłem w Indonezji, to już był początek 2009 roku, ale tak naprawdę po 3 tygodniach zaczęło już mi brakować jakichś takich wyzwań. 3 tygodnie? 3 tygodnie, tak. Ludzie uważają, że pracują po to, żeby uzyskać wolność finansową, później nagle nie będą pracować, będą robili tylko to, co im, no to na co mają ochotę. Ja jak już stwierdziłem, że ja już nie chcę tak zasuwać, dosyć trzeba po prostu zbilansować jakoś życie prywatne, no to sobie planowałem, jak będzie mój dzień wyglądał i okazało się, że zawsze mi tam zostawało 5-6 godzin, w trakcie których nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Natomiast jak już masz ten wolny czas, to fajne rzeczy się znajdą, masz więcej czasu na czytanie, na oglądanie rzeczy, no po prostu nazwijmy to podnoszenie jakiegoś, nie wiem, twojego poziomu intelektualnego, na który wiele osób nie ma czasu, bo jest w takim kołowrotku. I później mój powrót do takiego aktywnej pracy zajął też kolejne kilkanaście miesięcy, bym powiedział. Najpierw to była głównie edukacja, czytałem 1000-2000 stron miesięcznie. Wszystkie książki, które mi dobre wpadały w ręce. Dzisiaj na szczęście 10 lat później mamy różnego rodzaju portale, jak lubimy czytać, gdzie możesz recenzje przejrzeć, wyciągnąć te książki najlepsze. No ja po prostu czytałem wszystko, co mi w łapę padło. A przez to, że już miałem moje aktywa ułożone w taki sposób, że mi generowały też więcej pieniędzy niż byłem w stanie wydać, czy to w Indonezji, czy to później w Kostaryce, gdzie mieszkałem, to miałem taki w miarę komfort psychiczny i bloga zacząłem pisać najpierw trochę z nudów. Później stwierdziłem, że może warto byłoby
jakiś sposób finansowania go wymyślić, bo wszystkie projekty, które ci nie generują czegoś, tylko wkładasz energię i wiesz, że nigdy z tego nic nie wyciągniesz, to ludzie z czasem, one upadają, bo ludzie z czasem tracą motywację. Ja stwierdziłem, że fajnie byłoby to rozwijać, więc wymyśliłem różne sposoby finansowania tego. No, w 2016 roku to już był najbardziej popularny portal finansowy, a przynajmniej wtedy dostałem pierwszą nagrodę. No i teraz tak naprawdę przerodziło się to w biznes rodzony z hobby, bo za mną stoi w tym momencie 10 osób, które mi pomagają przygotować różnego rodzaju analizy, podstawiają jakby gotowe materiały. Nie muszę tyle czytać, tym samym nie muszę tyle czasu spędzać na jakichś analizach i wiem, że jeżeli mam więcej wolnego czasu, tak zauważyłem teraz, no bo ostatni rok był ciężki ze względu na pisanie książki, to coraz więcej nowych pomysłów mi wpada do głowy i tym samym mogę rozwijać kolejne jakieś działki, ale jednocześnie z pełnym zachowaniem tego bilansu. Praca, czas dla mnie, więc tu od razu trzeba rozbić taki mit osoby, która nagle przestaje pracować. To nie jest tak. Jeżeli ktoś po prostu zasuwał ostro, bo był odpowiednio do tego zmotywowany, czy ma pewne predyspozycje, to nigdy taka osoba nie przestanie całkowicie pracować. Chodzi o to, moim zdaniem, żeby zachować odpowiedni bilans pomiędzy ilością czasu, jaki praca pochłania, a ile ci zostaje na prawdziwe życie. Mhm. No ja też mam podobne zdanie, mimo że jestem troszkę do tyłu, jeśli chodzi, bym powiedział, o doświadczenie zawodowe. Ale podobne mam myślenie, że nie wyobrażam sobie, że jak przejdę na emeryturę, czy po prostu będę mniej pracował, no to pracować trzeba. Ja po prostu mam ochotę jeszcze pracować kilka godzin dziennie w wieku nawet 60 lat. Okej, idźmy dalej. Pierwsze pytanie mamy od Pawła. Jak długo przewidujesz hossę na złocie? No mimo oczywiście jakichś korekt, które były, ale cena oczywiście jest dosyć wysoka. Czy tak długo, aż realne stopy procentowe obligacji będą ujemne, czy jest jakaś inna odpowiedź na to pytanie? Ludzie uważają, że hossa na złocie to jest ostatni rok, czy ostatnie, nie wiem, 2 lata, bo jest bardziej zauważalna i bardziej się ludzie interesują metalami szlachetnymi. A prawda jest taka, że hossa na złocie się zaczęła w 2001 roku. W momencie, kiedy po atakach na WTC obniżono bardzo oprocentowanie i kiedy okazało się, że inflacja jest dużo wyższa niż oprocentowanie lokat, oprocentowanie obligacji, czyli to, do czego ty nawiązałeś. To jest tak naprawdę najważniejsza odpowiedź. Ludzie uważają, że złoto się kupuje wtedy, kiedy jest niepewność na rynkach, kiedy jest strach, czy to COVID, czy to COVID 2.0, którego nam teraz próbują zafundować. Ale główny czynnik, który sprawia, że rosną ceny metali szlachetnych, to są te negatywne stopy procentowe w ujęciu realnym. Czyli jeżeli przeciętna osoba nie mająca wiedzy nie może przechować oszczędności na lokacie, bo są one dużo niżej oprocentowane niż inflacja, w takim otoczeniu rośnie złoto. Więc moim zdaniem, jeżeli nie dojdzie do jakichś dramatycznych zmian w obecnym systemie monetarnym, na zasadzie wprowadzenia równoległego systemu obok, to ceny złota wyrażone w zasadzie we wszystkich walutach papierowych nie mających oparcia w aktywach materialnych będzie rosła. Czy to będzie 5 lat, 7, 10? Wszystko zależne jest od tego, co się stanie w systemie monetarnym. W moim portfelu metale szlachetne, czyli złoto, srebro, palat, platyna, spółki wydobywcze stanowią już dzisiaj chyba z 40% całości portfela i absolutnie nie zamierzam na razie tego redukować. No drugie pytanie Pawła jest trochę związane, więc je przeczytam też, żeby nie było. Do jakich poziomów przewidujesz właśnie w ciągu 2 lat, że ta cena może dojść? Wiesz co, dla mnie poziomy w odniesieniu do złotówki czy dolara nie mają żadnego znaczenia. Dla mnie jest ważne to, no bo może inaczej, czy złoto po $3000, czy nie wiem, 20 000 złotych będzie drogie? Nikt tego nie wie. No bo zależne jest, ile będą kosztować, nie wiem, akcje, ile będą w takim otoczeniu kosztować nieruchomości, ile będą kosztować zwykłe produkty. Jeżeli będziemy mieli inflację na poziomie w ciągu 2 lat, powiedzmy, skumulowaną na poziomie 50%, no to 20 000 złotych to nie jest absolutnie wysoka cena za złoto. Także dla mnie cena nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie ważne jest wartość złota, czy tam cena złota, ale w odniesieniu do innych aktywów. Ja w pewnym momencie na pewno pozbędę się metali szlachetnych, ale zrobię to wtedy, kiedy będę mógł je zamienić na aktywa, które moim zdaniem będą miały dużo większą
wartość, bądź będą po prostu niedowartościowane w odniesieniu do metali szlachetnych. Mhm. Na razie myślę, że może 1% populacji ma ekspozycję jakąkolwiek ekspozycję na metale szlachetne. Złoto ostatnio przyciągało trochę uwagi ze względu na rekordy i w odniesieniu do dolara, i w odniesieniu do złotówki. Srebro na przykład jest bardzo, bardzo niedowartościowane ciągle w odniesieniu do złota, mimo że tylko w tym roku zrobiło chyba z 50%. To jest nadal mało na tak mały, na tak płytki rynek. Także ja przypuszczam, że przez najbliższe 2 lata cena srebra będzie rosła dużo szybciej niż cena złota i ten parytet pomiędzy, może inaczej, ta różnica pomiędzy ceną złota a ceną srebra się wyrówna. Jest coś takiego jak gold-silver ratio, które określa ile srebra możemy kupić za uncję, ile uncji srebra możemy kupić za uncję złota. I tak historycznie to się wahało od 16, kiedy mieliśmy drogie srebro i tanie złoto. Mówię tylko o odniesieniu tych dwóch wartości. Do 120 kilku całkiem niedawno. Czyli mieliśmy historycznie tanie srebro w odniesieniu do złota. Teraz ta relacja się zmniejszyła gdzieś do 70. Dążę do tego, że jeżeli będziemy mieli nadal hostel na metalach szlachetnych, a moim zdaniem w perspektywie 2 lat na pewno będziemy mieli, poza tym krótkim okresem teraz, bo spodziewam się dużych zawirowań w najbliższym czasie, to ta relacja pewnie zmniejszy się w okolice 30. Dążę do tego, że srebro podrożeje dwukrotnie w odniesieniu do złota. Czyli przykładowo złoto może zrobić, nie wiem, 30%, srebro w tym czasie zrobi dużo więcej, więc to niedowartościowanie srebra względem złota się zmniejszy. I ja najprawdopodobniej w pewnym momencie będę chciał zabezpieczyć zyski na srebrze i pozbędę się części srebra. Tylko czy zamienię ten kapitał na złoto, czy może kupię jakieś, nie wiem, niedowartościowanych akcji na końcu świata, czy może zwiększę moją ekspozycję na REIT-y, czyli fundusze nieruchomości komercyjnych, no zobaczymy. Także dla mnie, jeszcze raz powtarzam, cena nie ma dużego znaczenia. Ważne jest, jeżeli się pozbywam jakiegoś aktywa, co ja mogę z tym zrobić. Okej. Ostatnie pytanie Pawła, bo Paweł nam tutaj zadał taką grupę pytań. Jak mocno może osłabić się dolar do euro, w konsekwencji do druku? Wiesz co, ludzie uważają, że dodruk jest prowadzony tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, bo o tym rzeczywiście słyszymy najwięcej. Fed jest najbardziej popularnym bankiem centralnym, cokolwiek tam się dzieje, no to od razu rozchodzi się na cały świat. Natomiast prawda jest taka, że wszyscy drukują jak szaleni. Nie tylko Fed, ale Europejski Bank Centralny, Bank Japonii, Szwajcarski Bank Centralny, Chiński Ludowy Bank. Więc każdy tak naprawdę prowadzi dodruk po to, żeby obniżyć koszt obsługi długu dla poszczególnych rządów. Dlatego, że jak realizujesz dodruk, to musisz coś zrobić z tymi pieniędzmi, które są drukowane. I spora część tego trafia na rynki finansowe, czyli za świeżo wydrukowane pieniądze skupowane są obligacje, których nikt nie chce. Jak nagle masz kupca z nieograniczonym budżetem, patrz bank centralny, to rośnie cena obligacji, a tym samym spada ich rentowność. Czyli przykładowo, w takim perfekcyjnym otoczeniu, jeżeli mamy inflację w Polsce realną na poziomie pewnie 5 czy 6%, to żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach kupił nasze obligacje, powiedzmy 10-letnie, musiałby mieć odsetki na poziomie powiedzmy 7 czy 8%. I to są działania takie wolnorynkowe. Ale jeżeli do gry wchodzi bank centralny i dogaduje się z rządem, że skupi obligacje, nawet jeżeli te będą miały rentowność na poziomie 1,5%, to mamy totalnie wypaczony rynek. I teraz tak, w Europie obligacje mają negatywną rentowność, w Japonii blisko zera, w Stanach Zjednoczonych to odsetki ileś coś płacą. I do takiej chorej sytuacji doszliśmy właśnie w wyniku dodruku na poziomie banków centralnych, ale tak jak powiedziałem, drukuje każdy. I teraz tak, co się może stać z tym dolarem? Ludzie uważają, że dolar osłabił się w euro ze względu na dodruk, jaki jest prowadzony w Stanach. I teraz tak, to jest tylko częściowa prawda, dlatego że w Stanach rzeczywiście w tym momencie drukują dużo więcej niż drukują w Europie. Ale jest to częściowa prawda, dlatego że dolar się osłabił względem euro, dlatego że mieliśmy od mniej więcej końca marca bardzo szybkie odbicie. Czyli dane z gospodarki były bardzo kiepskie, ale skala dodruku była na tyle duża, że inwestorzy znowu zapakowali się do ryzykownych aktywów, czyli patrz akcje, patrz REIT, patrz surowce.
I w momencie, kiedy mamy apetyt na ryzyko, czyli inwestorzy kupują te aktywa postrzegane jako ryzykowne, automatycznie uciekają od dolara. Dlatego, że to jest pewne uproszczenie, ale jakbyś tak podzielił, no to jeżeli ludzie uważają, że będzie dobrze, a będzie dobrze, bo drukują, przynajmniej tak jest myślenie, co nie ma dużo wspólnego z prawdą, to ludzie kupują akcje, surowce. Jeżeli jest panika, to kupują albo złoto, albo franki, albo dolary amerykańskie. Czyli dążę do tego, że jeżeli jest panika, to się umacnia dolar. Jeżeli jest dobrze, to dolar tanieje. I przez ostatnie kilka miesięcy dolar rzeczywiście taniał, nie tylko w stosunku do euro, ale w stosunku do złotówki i większości walut. Ale moim zdaniem to, co teraz jest, to jest w średnim terminie, czyli kilku miesięcy, to jest końcówka tego taniego dolara. Bo teraz widzę, na całym świecie planują drugi lockdown, co najprawdopodobniej przełoży się panikę na rynkach finansowych. A dużym graczom, którzy kontrolują system monetarny, bardzo zależy na tym, żeby teraz wywołać panikę, bo to obniży jeszcze szanse Trumpa na reelekcję, a bardzo chcą się go pozbyć. Co więcej, wrzesień i październik to są miesiące krachów. Widząc, jaką pozycję mają commercials, czyli te największe banki centralne, uważam, że dolar się będzie jednak w najbliższym czasie umacniał. Czy to będzie w stosunku do złotówki 4,0, 4,20? Nikt tego nie wie. To tylko zależy od poziomu paniki. Natomiast w długim terminie uważam, że czeka nas to, co mieliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Czyli tak naprawdę, jeżeli wrzesień, październik dojdzie do jakiejś paniki, dolar znowu wybije i stanie się drogi w stosunku do euro, w stosunku do złotówki. Natomiast efektem tego będzie zwiększenie jeszcze skali dodruku. Po to, żeby też wywołać inflację nie tylko w aktywach finansowych, ale i taką typową, która pojawia się w realnej gospodarce. I efektem tego dodruku będzie uspokojenie sytuacji znowu na rynkach finansowych, czyli to, co widzieliśmy ostatnio. Co przełoży się z kolei na taniejącego dolara. Więc tak podsumowując, w najbliższych 2-3 miesiącach myślę, że dolar podrożeje to znacząco. A później wejdzie w okres kilkuletnich spadków. To są tak zwane 16-letnie cykle na dolarze, gdzie mniej więcej przez 7 do 9 lat dolar drożeje, później tanieje. Na przykład pomiędzy rokiem 2001 a 2008 dolar w odniesieniu do złotówki stracił połowę wartości. Z 4,3, 4,4 jakoś tak potaniał na chwilę do 1,96. Później kolejne lata, 2008, 2019 bardzo podrożał. Ostatnio nawet podczas paniki mieliśmy wybicie chyba, nie wiem, do 4,20. I kolejne lata moim zdaniem to znowu będzie okres taniejącego dolara. Chyba że tak jak wcześniej powiedziałem, szybciej przejdziemy do jakiegoś innego równoległego systemu monetarnego, ale moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Okay, idźmy dalej. Pytanie Mikołaja, następne, już dotyczące zupełnie czegoś innego. Czy przy obecnym stanie polskiej gospodarki jest możliwe według Ciebie wprowadzenie faktycznie podatku katastralnego od posiadanych nieruchomości? On już został wprowadzony pod postacią deszczówki. Podatek katastralny źle brzmi, ludzie się go boją. Natomiast będziemy mieli horrendalną dziurę budżetową. Nie możesz tak po prostu zamknąć gospodarki, później otworzyć, oczekiwać, wystraszyć śmiertelnie sporej części populacji i oczekiwać, że wszystko jakoś będzie. Nie będzie. Pewnie deficyt będziemy mieli na poziomie 150 miliardów, więc rząd będzie szukał kasy, gdzie tylko się da. Teraz prowadzono niby podatek od deszczówki, ochrona środowiska i tak dalej. Natomiast tak naprawdę jest to podatek katastralny. Niczym on się tak naprawdę nie różni. Na razie jest w łagodnej formie. Uderza największych przedsiębiorców, ale z czasem on zostanie rozszerzony. Przepraszam. Okej, dobra, idziemy dalej. Madzia pyta tak. Też pytania, one są trochę pomieszane, więc może dobrze, będziemy troszkę skakać. Będziesz trochę odpoczywał. Będzie ciekawie. Nie, no. Będzie ciekawie, bo to jest fajne, ja to pytanie zabrałem. Okej, Madzia pyta tak. Jak edukować dzieci w kwestii finansów? W jaki sposób uczysz swoje, jeśli masz? Albo jakie książki możesz w tym temacie polecić, by poradziły sobie w tej nowej ekonomii, która nadchodzi? Tak, ja mam 9-letniego syna, którego poziom edukacji finansowej myślę, że jest wyższy niż 95% społeczeństwa, mimo że ma 9 lat. Więc on rozumie, jak wygląda system kreacji pieniądza, system monetarny, jak wygląda przepływ kapitału pomiędzy różnymi aktywami. To jest po prostu rozmowa. Jeżeli masz wiedzę finansową, to potrafisz drugą osobę tym zainteresować, no to
w rozmowie, w dyskusji jesteś w stanie po prostu przekazywać stopniowo tą wiedzę. Jest piekielnie leniwy, podobnie jak ja byłem w jego wieku, więc do czytania go absolutnie nie zmuszę, ale jeżeli, nie wiem, dziecko ma kilkanaście lat, no to u mnie na blogu jest lista jakichś 120 książek, które warto przeczytać w zakładce niezbędnik. No plus jeżeli chodzi o polsko, nie wypada, żebym sam reklamował książkę. No ale można wejść, nie wiem, no właśnie Lubimy czytać, o którym wspomniałem, poczytać recenzję mojej książki, czyli Inteligentny Inwestor XXI wieku, później zobaczyć inne książki, które tam są, wybrać z tego 10-15 pozycji i po prostu przeczytać to w wolnej chwili. Uważam na przykład, że dwie książki Mike Maloney, Jak inwestować w złoto i srebro, ona perfekcyjnie opisuje przepływ kapitału i cykle koniunkturalne. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o cykle, to jest najlepsza książka w języku polskim, jaką w życiu czytałem. Później The Little Book of Common Sense Investing. Nie wiem, czy ona jest po polsku, Johna Boogla. Pokazuje, czemu ludzie nie powinni inwestować poprzez aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, tylko koncentrować się na tanich alternatywach, patrz ETF-y. No jest mnóstwo książek, tak naprawdę. Myślałem, że włączasz po prostu synowi YouTube'a i każesz oglądać wywiady. Nie, w żadnym wypadku. Wystarczy. Na żywo możemy osiągnąć to samo w nieporównywalnie krótszym czasie. Dobra, myślę, że Madzia zadowolona. Też myślę, że wielu rodziców ta odpowiedź jakoś usatysfakcjonuje. Lecimy dalej. Kamil pyta. Musimy się edukować finansowo. No. Ludzie uważają, że to jest trudne. Jest to bzdura. No. Cały nasz system edukacji, nie tylko polski, ale cały anglosaski, może inaczej, cały światowy, poza izraelskim systemem, zrobiony tak, żeby ludzie nie mieli pojęcia o tym, w jaki sposób kreuje się pieniądz, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka. Ludzie mają być ślepi, bo dzięki temu harują na etatach, później powierzają swoje pieniądze aktywnie zarządzanym funduszom inwestycyjnym, które w 86% przypadków wypadają gorzej niż średnia dla rynku, ze względu na nietrafione inwestycje, ze względu na ogrom kosztów oficjalnych i nieoficjalnych. Także mówiąc wprost, jeżeli ludzie sami nie zadbają o swoją edukację finansową, o swoją przyszłość finansową, no to będą jak to wieczki. Nikt tego inny za nich nie zrobi, nie? To jest tak jak z medycyną. Albo masz wiedzę, w jaki sposób utrzymać twoje ciało w zdrowiu, w dobrej kondycji, albo idź do szpitala i przekonaj się, jak funkcjonuje zachodnia medycyna. Może poza urazówką, no bo urazówka jest rzeczywiście niezła. Natomiast jeżeli chodzi o, nie wiem, choroby przewlekłe, no to ta konwencjonalna medycyna akademicka leży, podobnie jak leży system finansowy. Dobra, lecimy dalej. Kamil pyta tak, z jakim kapitałem, to jest taka trochę może rada, ale z jakim kapitałem zacząć granie na giełdzie i skąd czerpać właśnie wiedzę odnośnie giełdy? Z kim można przejść według Ciebie za rękę, żeby się nauczyć od zera, żeby po prostu samemu nie ryzykować i nie utopić jakiegoś nawet małego kapitału? Zacznę może od końca. Żeby zdobyć wiedzę finansową na w miarę wysokim poziomie, angielski jest bardzo przydatny, dlatego że w polskim języku nie ma ani dużej ilości wywiadów, ani dużej ilości świetnych publikacji. Na pewno odpuściłbym sobie czytanie jakichś raportów finansowych, bo one kompletnie nic nie wnoszą. One pokazują obecny stan rzeczywistości, a chodzi o to, żeby rozumieć pewne zjawiska, bo jak je rozumiesz, to jesteś w stanie przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, co się stanie w przyszłości. Więc dążę do tego, żeby oglądać jak najwięcej wywiadów z różnymi ludźmi. Może to być, nie wiem, Harry Dent, który uważa, że czeka nas inflacja, oraz Peter Schiff, który jest dokładnie przeciwstawnego zdania. I z każdego można wyciągnąć pewne ciekawe informacje, które sprawiają, że rozumiemy system lepiej. Nie wiem, Michael Pento jest świetny, Graham Summers. Lubię Johna Williamsa, jest taki kanał na anglojęzyczny USA Watchdog, gdzie Greg Hunter zaprasza świetnych gości. Jeżeli ktoś już ma dosyć dużą wiedzę, może subskrybować kanał George'a Gaimona, który też w bardzo przystępny sposób opowiada o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, czego możemy się spodziewać w przyszłości. I jednocześnie oglądając, nie wiem, 10 kanałów, YouTube nam sam będzie podrzucał kolejne. Bardzo dużo powinniśmy czytać książek. Z każdej książki teoretycznie możemy coś wyciągnąć.
I tą wiedzę trzeba stopniowo zwiększać. I ja ciągle się edukuję, mimo że zajmuję się moimi pieniędzmi no już tak na porządnym poziomie, no te 13, 14, na trochę lżejszym 16 lat. I ciągle wiem, jak dużo nie wiem. Więc tą wiedzę można nieustannie zwiększać, a wręcz powiedziałbym, trzeba zwiększać. Natomiast na pierwszą część pytania odpowiadając, na pewno nie ma sensu moim zdaniem bawienie się u brokera na jakiś kontakt demo, dlatego że na demo wszystko dobrze wychodzi, bo nie ma czegoś takiego jak emocje, a emocje, szczególnie na początku, są naszym największym wrogiem. Nigdy bym nie zainwestował kapitału w aktywa, na których się nie znam. Czyli uważam, że w tym momencie najbardziej przekonany jestem co do wzrostu w części poświęconej metalom szlachetnym. No bo ja mam i akcje na całym świecie rozsiane, mam rejty, mam metale szlachetne, no, mam sporo różnych aktywów, ale o metale jestem chyba najbardziej spokojny. W szczególności złoto w postaci fizycznej, więc jeżeli ktoś nie ma wiedzy, to na razie powinien sobie akcje dać na wstrzymanie. Niech się skoncentruje na metalach szlachetnych. Może niech zacznie albo od drugiego tomu mojej książki, gdzie jest sporo o metalach, albo książkę właśnie Mike'a Maloneya, którą wcześniej wspomniałem. I dzięki temu zrozumie, czemu akurat metale szlachetne. Dlatego, że nie powinno się inwestować w żadne aktywa, na których się nie znamy. Bo nawet jeżeli, nie wiem, złoto ma fantastyczne perspektywy, to nie jest wykluczone, że jego cena się obniży. To jest normalne. To nie jest tak, że ktoś poświęcił kilkadziesiąt czy kilkaset godzin na zdobycie jakiejś wiedzy, kupi dane aktywo, jego cena będzie rosła akurat. To tak nie działa. Czemu akurat my mielibyśmy trafić w dołek? Więc dążę do tego, że jeżeli mamy wiedzę a sytuacja ogólnie na świecie sprawi, że aktywo, które mamy tanieje albo nie rośnie, to mając wiedzę jesteśmy cierpliwi, możemy spokojnie poczekać na wzrost. Jeżeli nie mamy tej wiedzy, to pojawiają się jakieś takie momenty zwątpienia, negatywne emocje i wtedy łatwo jesteśmy w stanie popełnić duże błędy. Ja na przykład nie mam zielonego pojęcia, czemu akurat srebro w ostatnich tygodniach tak mocno wybiło. Jeszcze niedawno kosztowało $17 za uncję, dzisiaj jest to 20 kilka. Szczerze mówiąc, mi jest bez różnicy, czy ona kosztuje 23, czy kosztuje 30, bo ani przy tej cenie, ani przy drugiej nie mam zamiaru się go pozbywać. To jest dla mnie zdecydowanie zbyt niski poziom, jak na to, co się dzieje w realnej ekonomii. Jak źle jest, jak wysoki jest poziom dodruku, jak bardzo inflacja będzie rosła. I te wszystkie czynniki sprawiają, że ja to po prostu trzymam, ale jeżeli ktoś przykładowo, nie wiem, kupił srebro 2 lata temu, bo miał równie dobre perspektywy, to nie wiem, czy był w stanie przetrzymać je, nie mając wiedzy finansowej. Ja jeżeli mam wiedzę, a kupuję aktywa, co do których mam już jakąś wiedzę, mniejszą bądź większą, to nie mam problemu siedzieć w aktywie, nie wiem, jak uran, który stoi w miejscu, mimo że już dawno powinien bardzo wystrzelić. Mam spółki uranowe, które są bardzo zmienne, które się wahają, plus 50%, minus 30%. I to traktuję na razie jako kup i zapomnij, podobnie jak podchodziłem do srebra. Mhm. Także jeżeli masz wiedzę, kupujesz aktywa i powinien się uzbroić przede wszystkim w cierpliwość. Tak samo nie rekomenduję komuś w tym momencie kupowania, nie wiem, akcji polskich, które są dosyć dobrze wycenione na tle innych rynków na świecie, ale które łatwo mogą się obniżyć o 30 czy 40%. Więc wyobraź sobie sytuację gościa, który nie ma wiedzy i usłyszy gdzieś w jakimś programie, że polskie akcje są dobrze wycenione, kupuje, później mamy panikę, ceny się obniżą o 30 czy może 40% nawet i ludzie z wiedzą wchodzą, w tym momencie kupują naprawdę na całego, pozbywając się w ogóle gotówki, tak zwane all-in. A taka osoba, która widzi, że na koncie, nie wiem, z 50 000 zrobiło się 30, bez wiedzy spanikuje i pozbędzie się akcji w najgorszym możliwym momencie. Więc jak mamy już wiedzę, to możemy dopiero wtedy wziąć się za inwestowanie, ale nigdy odwrotnie. Mhm. Czyli znowu wracamy do tego początku, czyli edukacja numer 1. Dobra, lecimy dalej, bo pytań mamy dużo. Radek, tu już mamy takie bardzo szczegółowe pytania, ale myślę, że... Poczekaj jeszcze chwilkę, przepraszam, że ci przerwałem. Jedną rzecz jeszcze trzeba ludziom wbić do głowy. To jest coś takiego granie na giełdzie. To nie jest kasyno. Jeżeli ktoś akurat odniósł się do kupowania, do grania na akcjach. W akcje się inwestuje, a nie się na nich gra. To jest pierwsza rzecz, czyli kupujesz akcje, które są nisko wycenione pod względem ceny do zysku, ceny do wartości księgowej, które wypłacają przyzwoitą dywidendę.
i twoim głównym źródłem dochodu powinna być powiedzmy 4-5% dywidenda w takim otoczeniu jak dzisiaj. A jeżeli sprzedasz je za kilka lat w dużo wyższej cenie, to jest to twój dodatkowy zysk. I w ten sposób moim zdaniem większość ludzi powinna myśleć, a nie kupię dzisiaj tanio, jutro coś wzrosło, to sprzedam. Okej. Dobra, wracamy do twojego pytania. Myślę, że to było fajne na koniec jeszcze. Dobra, pytanie Radka. Czy warto jeszcze inwestować w beta ETF MWIG40TR liczone od dochodu, czy może lepiej poczekać do przyszłego roku, aż kryzys spowoduje większe spadki? Dobra, to teraz trzeba ludziom wyjaśnić, co to jest. Co to jest dokładnie? To jest ETF, który replikuje zachowanie spółek średnich z WIG-u 40. TR, czyli oznacza, że on uwzględnia też wypłacone dywidendy. W tym momencie nie kupiłbym go. Może inaczej. Dla mnie na polskiej giełdzie najbardziej atrakcyjnie wycenione są małe spółki. I na nie próbuję właśnie uruchomić jak taki substytut ETF-u z wykorzystaniem struktury w Estonii, dlatego że to pozwala mi uniknąć wszelkich różnego rodzaju dużych obostrzeń i całej papierologii, którą narzuca KNF. Ale też koncentruję się na małych spółkach, dlatego że one są dużo tańsze, wypłacają wyższą dywidendę niż średnie spółki właśnie z WIG-u 40 czy spółek z WIG-u 20, gdzie jest sporo energetyki, która może być zmasakrowana, jeżeli globaliści tak bardziej będą szli w kierunku odejścia od węgla. Jest mnóstwo spółek dużych, w których przez duży udział Skarbu Państwa mamy problemy z kiepskim zarządzaniem, delikatnie mówiąc. No bądź mamy jeszcze CD Projekt, który jest fantastyczną firmą, ale jest piekielnie droga. Dobra. Także ja bym zdecydowanie poczekał. No, może inaczej, uważam, że spółki z WIG-u 40 są dużo lepiej wycenione niż z WIG 20. Ale absolutnie w tym momencie bym nie kupował, no bo tak jak powiedziałem, uważam, że we wrześniu i w październiku będą się dziać niefajne rzeczy na rynkach finansowych i w tym momencie bardziej przechowanie kapitału, ostrożność niż jakieś agresywne inwestowanie. A wrzesień już za pasem praktycznie jutro. Dokładnie. Ostatniego dnia sierpnia. Kolejne pytanie. Czy długoterminowo, czyli 3 do 5 lat, warto kupować akcje Orlenu po te 53 zł mniej więcej, może trochę mniej teraz jest? Odnoszę wrażenie, że jest mocno niedowartościowana. Pierwsza rzecz, na jakiej podstawie rzeczy jest mocno niedowartościowana. Jak ktoś sobie obejrzał tylko wykres historyczny, to broń Boże nie powinien go dotykać. Trzeba zobaczyć, jaki ma współczynnik cenę do zysku, cenę do wartości księgowej, jakie ma marże. Ja zamiast Orlenu wolę kupić Gazprom, który jest nieporównywalnie tańszy, a który mam w portfelu już chyba z 5 lat i który regularnie wypłaca 7% dywidendy. I wolałbym chyba ETF na większe spółki niż Orlen. Jest taki ETF XOM, notowany na giełdzie w Stanach, który po prostu ujmuje takich gigantów jak ExxonMobil, BP, Chevron, być może tam jest nawet Orlen. Natomiast ja nigdy bym nie kupił akcji bez dokładnego przejrzenia. Druga rzecz, nawet w sytuacji, w której bardzo głęboko wierzę w spółkę, nie wrzuciłbym tam więcej niż, nie wiem, 4-5% kapitału. Więc tu teraz trzeba też jasno powiedzieć, pierwsza rzecz, trzeba odrobić lekcję, trzeba rozumieć, w jaki sposób się wycenia akcje danej spółki. Jeżeli ona rzeczywiście jest tania, jest perspektywiczna, to możemy kupić trochę akcji, ale one nie powinny moim zdaniem stanowić więcej niż te 4 czy 5%. A wręcz w przypadku osoby, która nie ma dużego doświadczenia, 3%. A nie tak jak niektórzy robią. No fajnie wygląda na wykresie, kiedyś była po 100, dzisiaj jest po 50, no to na pewno kiedyś będzie po 100, to ją kupię. Bo tego typu rzeczy się tragicznie kończą. W 2007 roku wiele banków inwestycyjnych w Stanach było notowanych 20 razy wyżej niż jest dzisiaj. Deutsche Bank na przykład. Gigant z branży. Nie wiem ile dzisiaj. 97% niż szczyt. Strzelam. Ale to pokazuje, że coś, co jest 80%, szczególnie akcje, poniżej szczytu, z jakiejś przyczyny się tam znajduje. Gazprom na przykład, który mamy, którym o cenach mogę wszystko powiedzieć, no bo znam na pamięć spółki, które mam w portfelu. W 2008 roku był notowany po $33, ale dlatego, że to był moment, w którym mieliśmy taniego dolara, czyli jednocześnie bardzo wysokie ceny surowców i horrendalnie wysokie ceny i spółek surowcowych, i spółek z krajów rozwijających się.
Polsce mieliśmy bańkę, w Rosji bańkę, w Chinach, Indiach, Brazylii, czyli te wszystkie rynki określane jako emerging markets były piekielnie drogie, plus nałożyła się na to jeszcze bańka w surowcach. Kupowałem Gazprom po raz pierwszy, nie wiem, za $4 kosztował. Dzisiaj kosztuje, nie wiem, 5, 6. Mhm. Przy okazji ma bardzo wysokie marże brutto, netto, niskie współczynniki cena do zysku, cena do wartości księgowej, wysoką dywidendę. Kapitał w kolejnym cyklu będzie przepływał do krajów rozwijających się, więc będziemy mieli okres słabszego dolara, więc to są wszystko czynniki, które sprawiają, że akurat mam tą spółkę, ale nie możemy nigdy stwierdzić, no coś jest tanie, bo mi się wydaje, bo na wykres spojrzałem przez kilka sekund, to kupuję tą firmę. Akcje. Musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, to nie jest kasyno, tak jak powiedziałem wcześniej. Jeżeli kupujemy akcje, to kupujemy część przedsiębiorstwa, stajemy się jego właścicielami, a fajnie jest to kupić po możliwie jak najniższej cenie w stosunku do realnej wartości spółki. Fajne podejście. Dobrze, że o tym mówisz właśnie, że to nie jest kasyno, gdzie po prostu gramy, tak? Dobra, lecimy dalej. Coraz ciekawsze pytania, mam wrażenie. Kasia pyta, czy strefa euro według Ciebie lub dolar upadnie? Jeśli tak, to o jakim horyzoncie czasowym mowa? Dolar moim zdaniem nie upadnie. Jest mnóstwo teorii mówiących, że zaraz będziemy mieli hiperinflację, dolar się rozpadnie, zostanie, nie wiem, jego funkcja przejęta przez juana. Chińska gospodarka prawie się zrównuje z amerykańską, bądź przekraczają pod względem parytatu siły nabywczej. Ale to dolar w rezerwach walutowych odpowiada za 60 parę procent wszystkich rezerw, później ma pewien udział euro, a yuan na poziomie 2%. Czy można powiedzieć, że yuan praktycznie nie istnieje jako waluta transakcyjna czy rezerwowa w odniesieniu do dolara. Czy strefa euro rozpadnie? Strefa euro powinna się rozpaść już w 2010 czy 2011 roku, a jednak podjęto szereg skrajnie głupich decyzji po to, żeby utrzymać tą strefę euro w ryzach. Więc moim zdaniem politycy nadal będą robili wszystko, co będą tylko w stanie do momentu, żeby utrzymać strefę euro, gdyż jest to projekt polityczny, a nie ekonomiczny, do pewnego momentu, w którym ludzie wyjdą na ulicy, zaczną się buntować, zaczną żądać powrotu do swoich narodowych walut. No i wtedy pytanie, czy do tego rzeczywiście dojdzie, jak w Grecji próbowano, czy zostanie to w jakiś sposób stłumione. Tu możemy dać analogię do Związku Radzieckiego, gdzie pół roku czy 3 miesiące przed rozpadem nikt nie przewidywał w ogóle, że taki moloch, taki gigant ekonomiczny może się rozpaść, a później to wszystko się posypało jak domek z kart. Także tego typu zjawiska czy sztuczne twory ekonomiczne mają to do siebie, że trwają dużo dłużej niż wydawałoby nam się z takiej, nie wiem, logiki, a później, kiedy zaczyna się to rozpadać, do rozpadu dochodzi dużo, dużo szybciej niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. Okej. Kolejne pytanie, również Kasi. Pojawia się tu kolejny youtuber. Cezary Graf uważa, że obecny kryzys potrwa 7 do 15 lat. A jak długo potrwa kryzys według Ciebie? Zamów książkę mojego gościa już teraz. Link do strony znajduje się pod filmem w polu z pytaniem skąd dowiedziałeś się o książce? Zaznacz proszę agent specjalny. Miłego czytania. Pierwsza rzecz, to co rozumiemy przez kryzys? Bo wiele osób uważa, że jak ceny akcji spadają, to mamy wielki kryzys. Dla mnie kryzys oznacza pogorszenie realnej sytuacji w gospodarce, czyli jeżeli za przeciętne wynagrodzenie przeciętny obywatel może kupić mniej niż przed rokiem, to mamy kryzys. To już jest gorzej, tak. Tak, dokładnie. Bez gorzej dla przeciętnego człowieka. Mało kto ma akcje, mało kto ma metale szlachetne, więc dla mnie definicja kryzysu no jest taka, jak Ci wyjaśniłem. 7 do 15 lat, no trochę odważna teoria. Moim zdaniem, powiem Ci tak, ja nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie za 3 czy za 5 lat. Mogę pewne rzeczy prognozować, ale 7 lat jest to dla mnie bardzo odległy termin. Więc może powiem w ten sposób. Po tym, jak gospodarki światowe bardzo tąpnęły w 2007, 2008, 2009 roku, w wyniku paniki zapoczątkowanej w Stanach upadkiem Lehmana, w wyniku tego, że mieliśmy wcześniej bańki spekulacyjne na rynkach nieruchomości, które tąpnęły, wiele krajów potrzebowało od roku do 4 lat na
powrót do stanu ekonomicznego taki, jaki notowano przed kryzysem. Kraje, które ogłosiły częściowe bankructwo, jak na przykład Islandia, pozamiatały szybko i zrobiły porządek i bardzo szybko się podniosły. Kraje, które odkładały wejście jakichś konkretnych reform, które dodrukiem próbowały załatać problemy, tylko zwiększyły swoje zadłużenie i potrzebowały 10 lat. Patrz Grecja. Przeciętne kraje, nie wiem jak Polska, Niemcy, Francja, potrzebowały 3-4 lat na wyjście z kryzysu. Hiszpania około 5, dlatego że w Hiszpanii mieliśmy bardzo wysoki wzrost gospodarczy, ale on nie był realny. Zawdzięczaliśmy go bardzo wysokim cenom nieruchomości i rozmuchanej bańce na tymże rynku. Więc jak zaczynasz z bardzo wysokiego poziomu, to też jednocześnie potrzebujesz więcej czasu na powrót. Więc dążę do tego, że po dużym załamaniu poszczególne kraje zazwyczaj potrzebują 3-4 lat na powrót do normalności. Gdyby nam nie fundowano teraz drugiego lockdownu, to pewnie to byłyby 2 lata. Natomiast z lockdownem może to być 3 czy 4. Kolejna rzecz, banki centralne z tego co widzę to będą utrzymywać bardzo niskie stopy procentowe, będą uruchamiać dodruk, rzekomo, żeby stymulować gospodarkę. Jest to jedna wielka bzdura. Dodrukiem jeszcze nikt nigdy nie poprawił stanu gospodarki, a wręcz odwrotnie. Dodruk i niskie stopy procentowe sprzyjają tylko spekulacji, sprzyjają niszczeniu kapitału, ograniczają inwestycje, bo też w długim terminie wpływają na wzrost inflacji, więc polityka banków centralnych jest bardzo destruktywna dla gospodarki. Natomiast zadłużenie jest tak duże, że będą się tego trzymać. Będzie dodruk, będą zerowe stopy procentowe, być może wprowadzą jeszcze bardziej negatywne. Jest to mało prawdopodobne, bo lepiej jest po prostu podnieść z ich punktu widzenia, wywołać wyższą inflację i utrzymać stopy na takim poziomie, na jakim są. Także ja nie mam pojęcia, co będzie za 7 czy 15 lat. Nie wiem, na jakiej podstawie tam Cezary Graf za tym optuje. No, każdy ma prawo do własnej decyzji. Moim zdaniem to będą bardziej 3-4 lata. Lecimy dalej. Ostatnie pytanie Kasi. Jak według Ciebie będzie wyglądał nowy system finansowy? To jest pytanie na kolejną godzinę. Dobra, zostawiamy. Naprawdę spekulować. Mogę tylko rzucić kilka punktów. Bezgotówkowy system, spora część bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, sztywne kursy walutowe, jakaś odmiana narodowych kryptowalut i totalna inwigilacja. Być może jakaś część kryptowalut będzie zakorzeniona do złota po to, żeby kupić percepcję ludzką przyszłej stabilizacji. Być może jeszcze odejdziemy od systemu kreacji waluty poprzez system rezerw cząstkowych i rola banków komercyjnych zostanie zredukowana. Dzisiaj banki kreują walutę, więc najprawdopodobniej rola banków, jaką znamy dzisiaj, zostanie bardzo, bardzo ograniczona do systemu pożyczek, a nie kredytów. No ale tak jak powiedziałem, to jest rozmowa na kolejną godzinę. Temat rzeka. No może do tego wrócimy, zobaczymy. Dobra, pytanie takie na chwilę odsapnięcia od tych, bym powiedział, cięższych pytań. JJ pyta... Spokojnie. Fajne, ale będą, tylko po prostu lecę po kolei i nie chcę nikogo gdzieś tam pomijać, bo wiedzieli czytelnicy, widzowie, że będą, więc każdy zadał, jeśli miał ochotę. JJ pyta tak, jakie i kiedy miałeś największe chwile zwątpienia w biznesie? Bo często właśnie pokazujesz o tym, że Ci się udało, że generalnie zrobiłeś to wszystko przez ciężką pracę i edukację, ale no rzadko, przynajmniej według niego, jest mowa o tych trudnych sytuacjach. Co ty, ja w mojej książce chyba z 40 stron poświęciłem na opisanie moich największych błędów. JJ nie czytał widocznie. Wszystkie moje jakieś potknięcia, pułapki tam konkretnie pokazałem, niezależnie od tego, czy mi się z nich udało wybrnąć, czy nie, czy straciłem kasę. Wolę, żeby ludzie po prostu wyciągnęli wnioski z tego, niż popełniali podobne błędy jak ja. Ostatnie może 2 lata niedocenienie tego, w jaki sposób kapitał ulicy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, może podpompować akcje spółek, które shortowałem. Tesla shortowałem 7 albo 8 razy. Za pierwszym razem straciłem kapitał, za 6. razem też. Później na
części udało mi się to odrobić na bardzo ryzykownej 3-dniowej opcji put. Trafiłem po prostu, ale to było zagranie, które wręcz osobom, które kopiują moje ruchy, napisałem, żeby nie stosowały tego. To już jest jazda po bandzie i to są konkretne nerwy. To jest bardziej trading, a nie inwestycji. Jestem zdecydowanie przeciwnikiem tego typu zagrania, ale dążę do tego, że nie doceniłem, jak bardzo może wzrosnąć cena aktywów, które shortowałem. W zeszłym roku chyba, może inaczej, około roku temu miałem ostatni normalny short poprzez CFD. Tak. Kiedyś na przykład gaz. Grałem na wzrost cen gazu. On oscylował sobie między 4 a 6 dolarów i to było bardzo przewidywalne. I w pewnym momencie przerzuciłem się na wykorzystanie takiego instrumentu BOIL, ETN dwukrotnie lewarowany, czyli jak coś rośnie 20%, to zarabiasz 40%. Minus koszty oczywiście. I dosyć mocno w to wszedłem ze względu na to, że pękała bańka na długu łupkowym w Stanach Zjednoczonych, co zapowiadało bankructwo wielu firm wydobywających gaz i tym samym wyższe ceny. Jednakże działania rządu Stanów Zjednoczonych sprawiły, że uspokoiła się sytuacja. Po prostu stwierdzić, to jest strategiczny biznes, musimy go ratować za wszelką cenę. I cena gazu bardzo spadła. Jak cena gazu staje, czy ropy robi się niska, to rośnie nam contango, czyli po prostu koszt utrzymania pozycji gwałtownie nam rośnie. I w pewnym momencie, mimo że cena gazu tam po jakimś czasie wróciła do punktu wyjścia, no to ja na tej inwestycji byłem sporo stratny ze względu na koszty jakby rolowania kontraktów. I to też opisałem w książce bardzo dokładnie. Jest taka też przestroga, żeby po prostu nie dotykać kontraktów na ropę i gaz. Nieważne, czy to są kontrakty terminowe, czy to jest CFD, czy to jest jakiś fundusz na nich oparty, ale o ile można wykorzystywać przykładowo kontrakty do inwestycji w surowce rolne, o tyle ropa czy gaz są zbyt niebezpieczne. To pokazało nawet ostatnio, że kiedy mieliśmy tą panikę, ja siedząc w akcjach Gazpromu spokojnie patrzyłem, jak cena ropy spada do minus 37 dolarów. Ceny spółek się dużo nie zmieniały. Natomiast ludzie, którzy mieli ekspozycję poprzez kontrakty terminowe, mieli straty rzędu 70 czy 80%, w zależności jak długo w tym siedzieli. No, także to są takie techniczne niuanse, ale one czasami potrafią pogrążać Twoją inwestycję. Także trzeci dom. Dobra, idziemy dalej. Moment, bo coś mi się tu przyłączyło. Dobra, mamy. Dobre pytanie, myślę, dla milionera, dla osoby wolnej finansowo. Nie, dla osoby wolnej finansowo. Wiesz co, często się o tym właśnie mówi też i pytanie jest takie, co ci tak naprawdę daje najwięcej szczęścia? I nie mówimy o pieniądzach. Wygłupy z moim synem i skoki na kajcie, jeżeli przekraczam 6-7 metrów. No to już sporo. A na kajta się wybieram właśnie we wrześniu nad Morze Polskie. Zobaczymy. Polecam. No, właśnie zobaczyłem. Decha stoi za mną, która zwykle jest na samochodzie. Super, fajnie. Dobra, lecimy dalej. Zuzia pyta tak. Jak według Ciebie powinna wyglądać dywersyfikacja swoich oszczędności względem krajów? To znaczy, mam zamiar trzymać gotówkę w różnych krajach. Jak to technicznie zrobić i jakie kraje według Ciebie są w miarę bezpieczne? Austria, Szwajcaria. Z obydwu krajów sam korzystam. W Szwajcarii korzystam z magazynów ubezpieczowych, gdzie mam sporo metalu. W Austrii jest taka instytucja Das Safe. Kiedyś ją na blogu bardzo szeroko opisałem. Jest to dawny bank, który porzucił działalność bankową i ma teraz tylko i wyłącznie skrytki depozytowe i tam można przechowywać najróżniejsze rzeczy, włącznie z gotówką. Tylko gotówka czy jest dobrym pomysłem? Banki centralne starają się obniżyć jej siłę nabywczą na wyścigi, więc może nie do końca. Część na pewno aktywów powinniśmy mieć w kraju, w którym mieszkamy, żeby zawsze było coś pod ręką. Część być może w kraju o rezydencji podatkowej. Ja korzystam z 4 krajów. Hiszpania, w której mieszkam, Polska, w której często przebywam, w której mam paszport. No plus Austria i Szwajcaria, o których wspomniałem. Tak samo jeżeli chodzi o konta maklerskie, powinno się korzystać z kilku, bo mimo że ja mam akurat zaufanie do moich brokerów, to nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Dobra.
Lecimy dalej. Mark pyta tak. Sprzedałem nieruchomość, bo przez pandemię straciłem wszystkich najemców, studentów. Mam 450 000 złotych gotówki w skarpecie jeszcze. Kupić nieruchomość innego rodzaju, na przykład 2 tańsze mieszkania, typowo na wynajem dla rodziny, czy jednak totalnie poszedłbyś w innym kierunku? Wszystko zależy od tego, czy te 450 000 to jest twój jedyny majątek. Jeżeli domniemywam, że tak, więc pierwsza rzecz, no, skoro ktoś sprzedał, bo wynajmował studentom na pokoje, to myślę, że miał większą rentowność niż pójdzie w 2 mieszkania i będzie wynajmował na długi termin jakiejś rodzinie. Bo wynajem na pokoje, z tego co wiem, generuje wyższą rentowność niż wynajem całego mieszkania. Więc wychodzenie z jednej opcji po to, żeby wejść w drugą, gorszą, moim zdaniem nie ma dużego sensu. Moja cała ekspozycja na nieruchomości jest poprzez REIT-y, z czego mam bardzo dużą ekspozycję na Singapur, sporą na Hongkong, głównie Azja Południowa, trochę Europy. I tam jest rentowność ciągle na poziomie jakichś 8%. Przepraszam, dywidenda wypłacana jest na poziomie 8%, więc rentowność jest na poziomie tam około 10%. I to jest dla mnie dużo bardziej sensowna opcja niż kupno nieruchomości na wynajem. Teraz raczej bym z tymi pieniędzmi poczekał. Okej, no ja mam trochę duszę spekulanta, więc sporą część bym zamienił na dolary. Kiedy cena dolara wzrośnie, jeżeli będzie jakaś panika, a się jej spodziewam, i wtedy spróbowałbym kupić jakiś lokal komercyjny, dlatego że ostatnie kilka lat w Polsce sprawiło, że ceny nieruchomości rosły. Po pierwsze dlatego, że gospodarka się w miarę przyzwoicie rozwijała, po drugie dlatego, że mieliśmy bardzo niskie stopy procentowe, czyli tani kredyt. Więc wiele osób spekulowało w ten sposób, że jest jakiś lokal na wynajem, kupię go przykładowo za 1 000 000, będę miał z tego 6% rentowności, czyli tam 60 000 czynszu rocznego, to jeszcze zaciągnę sobie jakiś wielki kredyt na całość może, czy tam powiedzmy na 80%, bo nie wiem, kredyt mnie kosztuje 3%, a mam z tego 6% rentowności i tak było w dobrych czasach. Więc myślę, że teraz, kiedy najemcy się wykruszają, wiele tego typu lokali będzie do wzięcia za bezcen. Część ludzi, którzy kupili na kredyt, będą w stanie, moim zdaniem, sprzedać po koszcie kredytu, byleby się tylko odciąć od kredytowania, no bo jak ci nagle spada czynsz z 6 000 do, nie wiem, do 2 czy do 0, bo na przykład najemca ci wypowiedział umowę, bo go nie stać, to jest źle. Jeżeli kupiłeś za gotówkę, a jeżeli kupiłeś to za kredyt, no to masz nóż na gardle i wszystko zależne jest od tego, czy masz środki, żeby płacić raty kredytowe, czy nie. Jak nie masz, no to jesteś zmuszony zaakceptować często taką cenę, jaką oferuje druga strona. Ja bym właśnie wykorzystał kiepską sytuację na rynku i bardziej chyba bym poszedł w kierunku lokalu komercyjnego, gdybym koniecznie chciał coś kupić w kraju, w którym mieszkam. A pustostanów w takich lokalach komercyjnych widać coraz więcej. I będzie ich widać coraz więcej. Moim zdaniem to będzie dobra okazja do zakupów. Ja miałem taką łatkę osoby, która nienawidzi nieruchomości przez wiele lat. No, teraz się to zmienia, bo zaczynam dostrzegać okazję, no ale jak widziałem, nie wiem, nieruchomość strasznie drogą, która generowała w dobrych czasach 4 czy 5% z najmu, no to nie są inwestycje dla mnie. Teraz się to zmienia, bo ceny znacząco spadają. Nawet w Hiszpanii, gdzie mieszkam, zaczynam szukać jakiejś nieruchomości, no bo pojawiają się okazje za, nie wiem, 50% tego, co było jeszcze przed rokiem. Ale mówisz o swoich inwestycjach w nieruchomości w Hiszpanii, czy też w Polsce? W Polsce nie mam żadnych nieruchomości. No to okej, zostało mi tam kilka działek jeszcze jakichś rolnych. Po prostu kiedyś przekwalifikowałem bardzo duży grunt i tam, nie wiem, 5, może 8 działek mi jeszcze zostało. Natomiast mówię teraz o inwestycjach w Hiszpanii. Ja tu mieszkam 7 lat i dosyć dobrze znam już ten rynek, tylko do tej pory nie inwestowałem, bo nie było ciekawych okazji. No to się pewnie zmieni. No, już się zmienia. Dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanie. Marcin, jeśli rządy w poszczególnych krajach wprowadzą swoje kryptowaluty lub jedną globalną, to czy obecne krypto mają szansę się obronić? Moim zdaniem tak. Na pewno Bitcoin się obroni, na pewno Ethereum. Teraz wychodzi taki nowy, bodajże Polka.com. Ale głównymi walutami będą jednak te waluty albo emitowane poprzez poszczególne rządy, a raczej przez banki centralne poszczególnych krajów.
Do tego będą jeszcze waluty emitowane przez największe globalne korporacje. Za jakiś czas pewnie Amazon wypuści swoją kryptowalutę. Więc będziesz mógł się posługiwać wieloma walutami, ale najprawdopodobniej transakcji będziesz mógł dokonywać tylko przy użyciu albo walut emitowanych przez rząd, przez bank centralny, bądź te, nad którymi mają jakąś kontrolę. Bo nie ma efektywnej możliwości zablokowania ci posługiwania się kryptowalutami. Ale możesz obniżyć bardzo użyteczność tych, których nie możesz kontrolować, poprzez na przykład inne opodatkowanie towarów i usług. Czyli załóżmy, że mamy VAT na poziomie 20%. Jest jeden, nie ma różnych stawek. No to jeżeli kupujesz dany produkt czy usługę przy pomocy walut, które są akceptowane powszechnie, nad którymi rząd czy bank centralny będzie miał całkowitą kontrolę, pełną inwigilację, będzie mógł przejrzeć, co kiedy kupiłeś i od kogo, no to masz VAT 20%. Ale jeżeli chcesz zapłacić inną walutą, no to natychmiast, nie wiem, VAT rośnie do 40%. Bo wyższy VAT musi odprowadzić kupujący, co cię automatycznie zniechęca. To jest tak, jak kiedyś ludzie bardzo chętnie lokowali kapitał w rajach podatkowych, wyprowadzali zyski do rajów podatkowych. A dzisiaj po wprowadzeniu AML-a czy CFC wygląda to tak, że możesz mieć spółkę, nie wiem, w raju podatkowym, ale ty jako jej właściciel musisz od jej dochodów płacić podatki w kraju twojej rezydencji podatkowej, co automatycznie nikt ci nie zakazał posiadania spółki, nie wiem, na Belize czy Nevis, ale jako jej udziałowiec, to ty jesteś zobowiązany do zapłaty podatków za twoją spółkę. I w ten sposób, poprzez przerzucenie obowiązku podatkowego ze spółki na ciebie jako jej udziałowca czy akcjonariusza, sprawiono, że użyteczność takich spółek spadła do zera. I myślę, że bardzo podobnie będzie w przypadku kryptowalut. Nikt ich nie zakaże, ale poprzez system opodatkowania sprawi, że te kolejne, nie wiem, 200 czy tam, no powiedzmy 200 kryptowalut, które są w miarę w obiegu, pomijam tokeny, 95% zniknie. Ja w kryptowalutach w każdym razie mam w tym momencie chyba z 5,5% kapitału. Najpierw to było 3,5, ale po prostu ta różnica wynika z tego, że Ethereum bardzo podrożało, które kupowałem w 2 transzach po dużo niższej cenie niż dzisiaj. A kupowałem tylko ze względu na bardzo negatywny sentyment, grubo ponad rok temu. Dobra, idźmy dalej. Marcin mamy. To sobie... Jeśli miałbyś tylko 100 000 oszczędności dzisiaj, nie masz nic innego, 100 000 to są twoje oszczędności, jak byś je zainwestował? Czy w jedno aktywo, czy tak, w biznes? Zdecydowanie. Nic ci nie da takich zwrotów jak dobrze prowadzony biznes. Myślę, że maksymalnie 50 000, gdybym musiał, zainwestowałbym w biznes. Kolejne 50 odłożyłbym jako koszty życia na jakiś czas bardzo, bardzo ograniczone i wtedy koncentrowałbym się na biznesie. Tylko no, wszystko, co robiłem może poza kliniką, nie wymagało dużych inwestycji. Więc starałbym się zacząć od bardzo wysokiej specjalizacji i wejścia na rynek, na którym jest po prostu nisza. Stworzenia produktu, usługi, które praktycznie nie istnieje. Albo wyniesienie jakości na poziom, który obecnie nie istnieje. Bez relatywnie dużych inwestycji. Dobra, lecimy dalej. Dawid. Tu mamy 3 pytania Dawida. Gdzie osoby mające 300 do 500 zł wolnych środków miesięcznie mogłyby budować swoje aktywa? Pytam, bo zazwyczaj mówi się o większych inwestycjach w nieruchomościach, a taki malutki gracz też chętnie dowie się, co może robić z takim budżetem. Przy tak małym kapitale zebrałbym za 2000 zł, czyli powiedzmy 4 miesiące, kupiłbym za to srebrne monety. Jedną uncjową, kilkanaście. Później zebrałbym 7-10 tysięcy, w zależności od sytuacji, i kupiłbym 1 złotą. Równolegle myślę, że kupowałbym trochę obligacji polskich indeksowanych o inflację, czyli inflację CPI plus 1,5%, mniej więcej takie można kupić, po to, żeby przyzwyczaić się do jakichś tam aktywów finansowych. To, żeby była jasność, one ci wygenerują realną stratę. Bo teraz może ktoś się zastanawiać, jaką stratę, inflacja plus 1,5%. Ale jeżeli mamy inflację CPI, powiedzmy 4%, realna bliżej 7%, no to mamy
4% plus 1,5%, które ci nie wydają powyżej inflacji, to masz 5,5%. Ale od 5,5 musisz odprowadzić podatek belki i robić ci się z tego powiedzmy 4,4. Więc dostajesz 4,4% odsetek przy inflacji kilka procent wyższej. Ale to już cię uczy jakiegoś, nie wiem, obeznania z aktywami finansowymi. No jak ktoś zbierze powiedzmy co najmniej 10 tysięcy, to jest chyba minimalny limit, żeby otworzyć konto w DIF, przez który można kupić już jakieś sensowne akcje czy ETF-y. I wtedy dopiero zacząłbym na koncie brokerskim, ale zacząłbym przede wszystkim, tak jak powiedziałem, od aktywów takich namacalnych. Złoto, srebro, bo tu kupimy i wiemy, że mamy jakieś aktywo, którego w długim czasie wartość wzrośnie, ale jednocześnie nie widzimy tej wartości non-stop na ekranie, bo zupełnie inaczej. Przykładowo, kupisz, nie wiem, uncję złota, wrzucisz ją gdzieś do szafki, zapomnisz o niej, ale kup jakiś ETF dokładnie za tą samą kwotę, zabezpieczony złotem i gwarantuję ci, że codziennie będziesz zaglądał na konto makrelskie i sprawdzał, czy wartość wzrosła, czy może spadła. I tu się pojawiają już pierwsze emocje. Z tymi emocjami też się trzeba zapoznać, więc za jakiś czas to konto makrelskie będzie potrzebne, ale no, przy takim budżecie lepiej to robić krok po kroku. Mhm. Czyli można zacząć, ale zacząłeś od tych małych kwot, nie faktycznie srebra, czy tam no, po jakimś czasie jednej chociaż monety złotej. Tak, wiesz co, mógłbym powiedzieć, zacznijmy inaczej, od razu załóżmy konto brokerskie za to 8 czy 10 tysięcy i kupmy tam ETF na rate, który ci będzie wypłacał 6, 7 czy tam czasami 10% dywidendy. Ale celowo tego nie mówię, dlatego że jeżeli ktoś tego nagle posłucha i mamy tak jak powiedziałem, 2 kiepskie miesiące moim zdaniem przed nami i wartość cena tego ETF-u tąpnie o 20%, może nawet 30%, no to taki ktoś się nie pozbiera psychicznie i po prostu pozbędzie się tego. Więc na koncie maklerskim mamy naprawdę dużo większe emocje niż kupując realne aktywa. Więc zacznijmy krok po kroku i powoli przyzwyczajajmy się do tej zmienności. Mhm. Dobra, lecimy dalej. Jak uważasz, czy biznes online ogólnie to faktycznie jest bardzo dobra decyzja w 2020 i kolejnych latach związanych z tym, co się działo na początku tego roku, gdzie mnóstwo ludzi, nawet nie używających wcześniej choćby zakupów online, po prostu była zmuszona to robić? Biznes online to jest dobry interes już od wielu lat. Zobacz, ja istnieję głównie w sieci. Mhm. Od 2012 roku. Ale tak, uważam, że idziemy w kierunku większej cyfryzacji i przeniesienia sporej części handlu do internetu. Tylko chodzi o to, żeby być gdzieś w czymś innowacyjnym i znaleźć swoją niszę, a nie kopiować jakieś ogólnie przyjęte rozwiązania. Mhm. Dobra, lecimy dalej, bo mamy pytanie jeszcze trochę. Nie. Godzina już za nami, ale dobrze się rozmawia. Pytania są bardzo urozmaicone. Dalej, następna. Troszkę dłuższe pytanie, ale przeczytam całe. Alternatywna inwestycja peer-to-peer. Ktoś chce pożyczyć środki, dając w zabezpieczenie nieruchomość pod hipotekę na pierwszym miejscu. Wartość pożyczki to 50% LTV. Nieruchomości szybko zbywalne. Duże miasta, mieszkania, domy. Pożyczkodawca uzyskuje maksymalne odsetki, na dziś w Polsce 7,2%. Co myślisz o takim rozwiązaniu? Spoko. Pod warunkiem, że te szybko zbywalne to nie są lokale komercyjne. Bo lokale mieszkalne nie stracą więcej niż 50%, a wręcz myślę, że 20% to jest maks. No jest to informacja. Nieruchomości szybko zbywalne, duże miasta, mieszkania i domy. To okej. Na pytanie, na jaki okres jeszcze te pożyczki, bo dobrze, żeby było to krótkoterminowe, bo ja pamiętam 2008 rok po Lehmanie, kiedy część kapitału właśnie ulokowałem w pożyczkach. Tylko to było właśnie zabezpieczone nieruchomościami, 777 z aktu, czyli taki cyrograf na pożyczkobiorcę. I też nieruchomości były dużo więcej warte, ale ja w tamtym okresie uzyskiwałem 15 do 18%. Okej, to nie były małe pożyczki, ale dążę do tego, że wyższe odsetki można otrzymać w momencie, kiedy jest potężny strach na rynku i banki, jak i instytucje pożyczkowe czy kredytowe wstrzymują finansowanie. Teraz nie ma jeszcze tak złego okresu. Nawet chyba z tego, co widziałem, banki chcą troszkę ułatwić dawanie kredytów hipotecznych we wrześniu i obniżyć wkłady własne, z tego co przynajmniej niektóre we wrześniu
No uważam, że akurat nie, że to jest głupi pomysł, bo to podbije cenę nieruchomości, ale generalnie jeżeli dochodzi do jakiegoś kryzysu finansowego, a moim zdaniem to nas czeka, to banki wstrzymują całkowicie finansowanie. Ja pamiętam, jak się ewakuowałem z firmy, mieliśmy kredyt, nie wiem, 300-400 tysięcy na zabezpieczoną nieruchomością wartą 3 miliony, dodatkowe poręczenia członków zarządów i cesję praw ze stałego kontraktu, z którego, nie wiem, 200, może 300 tysięcy schodziło miesięcznie. Czyli sytuacja banku naprawdę była bardzo, bardzo komfortowa, ale Kredyt Bank w tym czasie miał tak gigantyczne problemy, że rozkaz poszedł z góry. Wypowiadajcie wszystkie kredyty, które się da. I wypowiedzieli nam ten kredyt, bo mogli. W uzasadnieniu dostaliśmy, bo zmieniło się otoczenie, w którym firma funkcjonowała. Na szczęście mieliśmy wystarczającą płynność w firmie, żeby to spłacić bez większych problemów, ale wyobraź sobie, że nie masz tej płynności. I wtedy pożyczkobiorca jest w stanie zapłacić nie 7%, a 15%. Dokładnie. Po prostu uważam, że lepiej chwilę poczekać i wtedy można rzeczywiście udzielić pożyczek, inkasując wyższe oprocentowanie. Dobra, no to mamy to. Dalej, następne pytanie. Jaki masz stosunek do ubezpieczeń dotyczących ochrony własnego majątku? Różne ryzyka, wiadomo, mogą spowodować, że będziemy musieli nasz majątek przeznaczyć. Proszę? Żadnego nie mam i żadnego nie korzystam. Dla mnie najlepszym ubezpieczeniem mojego majątku jest metal rozdysponowany pomiędzy jako mój majątek albo majątek spółek, które kontroluję w różnych lokalizacjach. Różne konta brokerskie, zarówno moje, jak i należące do moich firm. To jest dywersyfikacja geograficzna. To jest moim zdaniem dużo lepsze ubezpieczenie niż ktoś może je wymyśleć. Dobra. Ludzie, którzy sprzedają ubezpieczenia, którzy nawet oceniają skalę potencjalnego ryzyka, nie są w stanie wyobrazić sobie połowę tego, co powinni, co zrobiłem u siebie, żeby zdywersyfikować ryzyko, czy podnieść poziom bezpieczeństwa, więc w jaki sposób oni mieliby ocenić poziom ryzyka i wyliczyć składkę. Potem problem z ubezpieczycielami jest taki, że jak masz rację, ale mają wypłacić wysokie odszkodowanie, to musisz iść do sądu i pomęczyć się kilka lat. Czyli mówiąc ogólnie, najlepsze ubezpieczenie to dywersyfikacja inwestycyjna, geograficzna, wiedzowa. Dokładnie tak. Dobra, to idziemy dalej. O, ciekawe, ale proste. Jakie aktualnie na tym poziomie sytuacji twojej życiowej masz wyzwanie w swoim życiu? Co jest dla ciebie teraz takim celem? O Boże. Nie stawiam sobie żadnych takich wyzwań. Rozwijam to, co mam na bieżąco. Ostatnią rzeczą, którą nazwijmy to było jakimś wyzwaniem, było stworzenie platformy do handlu metalami szlachetnymi, dlatego że osoby, które kupić złoto czy srebro jest łatwo, ale jeżeli chcesz je odsprzedać, no to w Polsce musisz liczyć się z dużo niższą ceną niż zakup. Dilerzy to tłumaczą VAT-em na srebro, wielka bzdura, brak płynności. Więc stworzyłem platformę Independent Metals, gdzie ludzie mogą kupić, sprzedać metal. Na razie jest darmowa, bo chcemy ją po pierwsze i rozpropagować bardzo i przede wszystkim doprowadzić ją prawie do perfekcji. Do perfekcji się nigdy nie uda, bo zmienia się rynek, oczekiwania ludzkie i tak dalej. Więc najbliższe 3 miesiące pewnie poświęcimy na jej udoskonalenie, a może po prostu z czasem zacznę ją inaczej. Na pewno zacznę ją z czasem komercjalizować, bo inaczej bym jej nie robił. Ale przyjmijmy, że to jest jakieś wyzwanie. Kolejne, muszę znowu podszlifować angielski, bo go nie używałem od 10 lat. Kiedyś mówię bardzo dobrze, no bo kończyłem MBA w języku angielskim, więc jakby to wymusiło. Ale to, co robię na polskim rynku, chciałbym zacząć robić też na rynku anglojęzycznym ze względu na efekt skali. Pod warunkiem, że nie zachwieje tutaj równowagi. Czas na pracę, czas dla siebie. Aczkolwiek mam już taki team w Polsce, że uważam, że 90% rzeczy są w stanie zrobić za mnie. Bardzo ważne to było też. Pytanie numer, nie wiem, który numer, ale zadał pytanie... 12. Kilka, tak. Pytanie zadał Gal Anonim z grupy sygnałowej Krypto Rekin Biznesu. OK.
Kilka razy już wspominałeś, że nie inwestujesz w kryptowaluty, ale na odpowiednich poziomach skupujesz Ethereum. W związku z wejściem Ethereum 2.0 i wystrzału z ceny $245 do 415, czy pozbyłeś się swoich tokenów z zyskiem, czy może czekasz nadciągającej hossy? Nie pozbyłem się jeszcze tokenów. Pierwsze kupowałem po 150, drugie po 250. Cały czas je trzymam. 415, nie wiem czy jest dzisiaj, czy jest 350, nie interesuje mnie to. Dlatego, że ja krypto będę sprzedawał najprawdopodobniej podczas kolejnej bańki. I dla mnie cena nie jest wyznacznikiem, czy to będzie 500, czy to będzie 1000. Bardziej czekam na taki mentalny poziom ludzi, którzy chcą masowo inwestować w krypto, bo to jest takie kolejne odkrycie. Podobny poziom taki psychologiczny, jak był w 2017 roku, gdzie kierowca Ubera czy taksówkarz mnie często pytał, kiedy byłem w Polsce, i rozmawiałem zazwyczaj przez telefon, no bo staram się wykorzystać jakoś ten czas. Czy Bitcoin to jest taka bezpieczna inwestycja, czy warto to kupić? 17-latek mi mówił o tym, jak złożył sobie maszynkę do kopania bitcoinów. Koparkę. Dokładnie, także to pokazuje, jaki był w tamtym czasie poziom zachwycenia czy zachłyśnięcia się tymi wzrostami na krypto. I to dla mnie będzie moment do upłynnienia. Najprawdopodobniej niedługo będę dokupował, ale to na razie jeszcze. Dobra. Drugie pytanie jest bardzo ogólne. Powiesz mi, czy chcesz na nie odpowiedzieć, czy za mało czasu. Jak widzisz w przyszłości technologię blockchain, rozwijające się projekty, nowo powstałe kryptowaluty względem obecnej gospodarki i rynków tradycyjnych? Jaki wpływ może mieć ta technologia na przyszłe lata światowej ekonomii? 90% czy 95%, czy to walut, czy to tokenów zniknie z rynku. To jest pierwsza rzecz. Technologia blockchain natomiast pozostanie z nami. Ona rozwija się w niesamowitym tempie. Pójdziemy w kierunku cyfryzacji aktywów i przeniesienia, nie wiem, przykładowo ksiąg wieczystych do systemu. Wiele smart kontraktów zostanie zrobionych na blockchainie i użyteczność tego się zwiększy. Tutaj mamy gigantyczny postęp technologiczny, zwiększający właśnie w każdym roku gigantycznie użyteczność, czy też tym samym popularyzację blockchaina. I to jest jak dla mnie oczywisty kierunek, od którego nie ma tutaj odejścia. Natomiast to nie jest moja działka. Więc tutaj lepiej, nie wiem, spytać Kamila Jarząbka czy Fila Koniecznego. To też mi się podoba w Twoich wywiadach często, że jeśli nie wiesz, to mówisz, nie wiem, nie zajmuję się tym bardzo szeroko, więc wolę się nie wypowiadać aż tak szczegółowo. Jeżeli chodzi na przykład o Polkę, no to ja poprosiłem Kamila właśnie o przygotowanie jakiegoś sensownego raportu dla moich klientów, bo nie uważam, że ktoś inny może to zrobić lepiej. Także ja wolę otoczyć się ludźmi, którzy naprawdę znają się na tym, co robią, niż uczyć się wszystkiego. Bo i tak nie dojdę do ich poziomu. No, nie jest to możliwe. Realizację właśnie, którą jest krypto, to wolę korzystać z jego wiedzy, niż próbować samemu ją pozyskać. Dobra, następne pytanie. Ze względu na to, że jestem wielkim fanem Twojej osoby od kilku lat, pod koniec 2019 zakupiłem uncjowe srebrne monety przy cenie 85 zł. Wrzuciłem je do sejfu z oczekiwaniem na lepsze czasy dla tego surowca. W niespełna rok cena srebra wystrzeliła w Menicach na 152 zł za uncjową monetę. Czy to już są te zapowiadane wzrosty, czy może było to spowodowane brakiem złota i po prostu część klientów kupiła to, co było? Żeby osiągnąć 150 zł, to doszło do kulminacji kilku rzeczy. Po pierwsze, cena srebra w tamtym czasie mocno nie wzrosła. Natomiast wzrósł bardzo kurs dolara. A złotówkowa cena srebra jest wypadkową kursu dolara i ceny srebra wyrażonej w dolarach. Więc jak wzrósł kurs dolara, no to automatycznie podciągnęło cenę srebra. Drugi powód był taki, że było potężne zapotrzebowanie na metal, no bo ludzie bali się zamknięcia. No pierwszy raz do takiego lockdownu doszło od wielu lat, wiele osób nie przeżyło tego i pojawił się po prostu strach. Ludzie więc wyciągali pieniądze z kont bankowych i lokowali te pieniądze w czym się dało. W dolarach kupionych gdzieś w kantorze, w metalach szlachetnych. I ten kapitał, który przesunął się do relatywnie bardzo małego rynku srebra, sprawił, że tam
premie sięgały 50%, czyli jeżeli w normalnym czasie możesz kupić metal za cenę spot. Cena spot to jest dolarowa cena srebra pomnożona przez kurs dolara. Czyli przykładowo, jeżeli mamy dolara po 4 zł, srebro kosztuje 20 zł za uncję, no to cena spot to jest 80 zł. No to w normalnych czasach mogliśmy kupić za te 80 zł, czyli spot, plus mniej więcej 25%. To 25% to 3 koszty zrobienia monety, plus 23% VAT. Tak mniej więcej, bo plus 20 też możesz kupić. W każdym razie, kiedy zabrakło tego srebra, to te premie wzrosły do 50, czasami nawet 60%. Ludzie byli w stanie bardzo, bardzo przepłacać, żeby kupić po prostu metal, ale moim zdaniem te 150 zł za uncję to nie jest jakiś poziom, przy którym ja bym się pozbywał. Także no, cieszę się, że udało się tam komuś pomóc, czy coś zarobić. No na pewno to jest fajne. Okej, kolejne mam pytanie, no też ciekawe, ale zobaczymy. Ile udało Ci się zarobić rekordowo na jednej transakcji? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Próbuję sobie coś przypomnieć. Problem jest taki, że ja używam wielu kont maklerskich. Więc jak po tam pewnych wzrostach redukowałem moją pozycję na GDXJ, ETF, na spółki wydobywcze, które wzrósł zbyt mocno w relacji do złota w zbyt krótkim czasie, to musiałem chyba ze 4 pozycje zamknąć. Także nie jestem w stanie odpowiedzieć na to. Z drugiej strony nie wiem, czy bym chciał nawet na to odpowiadać. No, dlatego mówiłem, że jest pytanie, ale nie wiem, czy odpowiesz, bo jest, myślę, bardzo prywatne. Dobra, pytanie następne. Jaros zadał takie. Eliminacja gotówki, temat coraz częściej omawiany i chyba coraz bardziej realny. Jaki horyzont czasowy zakładasz do usunięcia tradycyjnych pieniędzy i w jaki sposób, co ważniejsze, zabezpieczyć na przykład moich rodziców i jak im wytłumaczyć, że ich pieniądze pewnego dnia mogą być nic nie warte, by chcieli w coś inwestować? Ja swojego czasu byłem w stanie przekonać mojego dziadka, który miał 80 kilka lat, żeby wyciągnął pieniądze z banku, bo na lokacie miał chyba w tamtym czasie ze 2% i żeby zamienił to na franki szwajcarskie, na złoto i na srebro. Franków szwajcarskich już się pozbyli 3 miesiące temu, kiedy mieliśmy dosyć duży wystrzał, złoto i srebro nadal mają. Więc wydaje mi się, że jeżeli byłem w stanie przekonać osobę tak wiekową, no to tym bardziej uda się komuś przekonać rodziców. I eliminacja gotówki nie ma nic wspólnego z tym, gdzie przechować kapitał. Więc dla starszych osób żadne konta brokerskie, żadne instrumenty finansowe, metal w postaci fizycznej. I to też nie wiem, czy srebro, bo srebro jest bardzo zmienne. Nie wiem, czy nie lepiej po prostu w złoto. I tutaj osoby też wiekowe będą, myślę, że bardziej optymistycznie do tego podchodzić ze względu na doświadczenia sprzed iluś tam lat. No. To osoby pewnie pamiętają inflację lat 80., 90., ile były warte książeczki oszczędnościowe, czy książeczki na mieszkanie, na samochód, na cokolwiek. Także myślę, że to jest jakieś rozwiązanie. Natomiast eliminacja gotówki, w Polsce pewnie będziemy na takim poziomie jak w Hiszpanii za jakieś 2 lata, czyli tutaj kupujący nie może przyjąć płatności gotówkowej, której wartość przekracza 2,5 tysiąca euro i te limity coraz bardziej będą ograniczane. To jest tylko kwestia czasu. Moim zdaniem ludzie nie wyjdą na ulicę, nie dojdzie też do cyfryzacji oszczędności, dlatego że gdyby do tego doszło, to od razu spadnie bardzo zaufanie dla banków. Dlatego też Europejski Bank Centralny, Fed, drukuje jak szalone, żeby w sytuacji, w której którykolwiek bank byłby zagrożony upadłością, żeby odkupić od niego złe długi, dokapitalizować. No bo planem nadrzędnym jest eliminacja gotówki i kontrola totalna. Tylko ludzie śpią i wątpię, żeby się obudzili. No też myślę, że w nocniku, jak w pewnym momencie nie będziemy mieli gotówki, jeden, drugi, trzeci zbankrutowany rząd stwierdzi, trudna sytuacja, trzeba wam zabrać 10% kasy, którą macie na koncie. Dobra. Lecimy dalej. Pytanie następne, jeszcze chyba ciekawsze. Trader, 20 lat temu miałeś znajomych i przez ten czas bardzo poszedłeś do przodu finansowo i mentalnie. Czy masz tych samych znajomych, czy oni się po prostu zmienili? Mam wielu kumpli, którzy się rozjechali. Z czasów, kiedy prowadziłem firmę, jeden z dwóch moich klientów był moimi bardzo dobrymi przyjaciółmi. Jeden był moim świadkiem na ślubie w Brazylii. Ja z tymi ludźmi nadal mam kontakt. Jeden z nich mieszka
wschodniej Polsce, drugi mieszka w Niemczech i nie przeszkadza nam to w niczym, żebyśmy się dzwonili raz na jakiś czas. Są ludzie, którzy przyjeżdżają mnie tutaj odwiedzić, z którymi się, nie wiem, widzę w Polsce, w moim rodzinnym mieście. A wręcz teraz, kiedy mam więcej czasu, mam też, powiedziałbym, więcej czasu dla znajomych. My wszyscy poszliśmy do przodu intelektualnie, także ważne jest, czy się dogadujesz z ludźmi, a nie to, ile masz w inwestycjach. Mhm. Moja babcia kiedyś powiedziała, że jeśli jest się dobrym człowiekiem bez pieniędzy, to będzie się dobrym człowiekiem, jak się dojdzie do tych pieniędzy, a jak jest się już złym na początku, nawet bez biznesu i bez pieniędzy, no to że ciężko zmienić ten charakter. Mądrą babcię miałeś. Mam, dalej. Dalej mam. Okej, 3 ostatnie pytania z tego, co widzę. Pierwsze, za 2 miesiące wybory w Stanach. Jakich wyniki mogą wpłynąć na sytuację na świecie? Znaczy ja naprawdę mam wielką nadzieję, że wygra Trump. Ma bardzo negatywny PR ze względu na to, że 6 największych korporacji medialnych kontroluje 80-90% mediów na świecie. Ja oceniam ludzi nie po tym, co mówią, tylko po tym, co robią. Biden poprzez bezpośrednio swego syna dokonał prawdziwego spustoszenia na Ukrainie, gdzie mieli tam rzekomo walczyli o wolność, wyzwolenie narodu i tak dalej. Trump jest pierwszym prezydentem, który rzeczywiście zrobił bardzo wiele dla przeciętnego Amerykanina, dlatego ma taką rozpierduchę. Antifę czy Black Lives Matter czy inne tego typu organizacje. Po prostu ludzie, którzy kontrolowali Stany Zjednoczone od czasu Johnsona po zabójstwie Kennedy'ego, stracą sporą część kontroli, stracili. No i robią wszystko, żeby się go pozbyć, dlatego ja mu bardzo, bardzo kibicuję. Także jeżeli Trump się utrzymał u władzy, dalsze czystki na poziomie wszystkich agencji wywiadowczych, no bo ma po swojej stronie Pentagon, ale ma przeciwko CIA, dalsze czystki w korporacjach, próba rozbicia monopolii, dalsze uderzenie w sektor farmaceutyczny. Mało się mówi o tym, ale jego syn jest autystykiem po podaniu skojarzonej szczepionki, dlatego też on ostatnio zniósł obowiązek przymusowe szczepionki, które próbowano wymusić. Także kontynuacja tej polityki, dalsze zaostrzanie sytuacji na linii Stany Zjednoczone, Chiny. No i stawianie jednak interesu takiego przeciętnego Amerykanina ponad interesy międzynarodowych korporacji, bo przez ostatnie 30 lat, jakbyś zobaczył, o ile rosły dochody, no to mamy totalny rozjazd. Jeszcze chyba nigdy w historii ten 1% najbogatszej części amerykańskiego społeczeństwa nie miał tak dużo w porównaniu do tej reszty. Jednocześnie ten udział 90% najbardziej ubogiej części społeczeństwa nigdy nie był tak niski. Mówiąc wprost, 90% Amerykanów ma bardzo mało, zarabia bardzo mało, jest na dużo gorszym poziomie ekonomicznym niż był na przestrzeni ostatnich 40 lat. Czyli jeszcze większy rozjazd społeczny. Nawet w jakimś niedawno raporcie czytałem, to akurat było w wywiadzie Mike'a Maloneya. Mike odniósł się do sytuacji bodajże w latach 60. czy 70., kiedy jego ojciec zarabiał netto $9600 rocznie, podczas gdy przeciętny dom kosztował 11 000. No właśnie. Czyli pracujesz 14 miesięcy i jesteś w stanie sobie dom kupić. Spróbuj dzisiaj to zrobić. No. Także no jeżeli Joe Biden jednak wygra, no to mają przerypane. Wrócą do kontynuacji polityki Clintona, Busha, Obama. Trzymam kciuki za Donalda. Jest ekscentryczny, no i media wyciągają najgorsze, co mogą wyciągnąć. Pewne rzeczy jesteś w stanie interpretować, także ja nie słucham w ogóle jego wypowiedzi. Oceniam tylko legislację, która została przez niego wprowadzona, czy to w postaci dekretów, czy to wymuszona na reszcie republikanów. Dobra, jedziemy, bo to też myślę temat rzeka, można by rozmawiać. Wracamy na polskie podwórko po tym, co widzę w pytaniu. Adam pyta tak, w zasadzie pisze, bardzo chwalono przed wyborami wprowadzenie podatku estońskiego. Co zostało z tego projektu? Jak oceniasz
no to, co zostało? Nic nie zostało. Jest Tylko to nazwa. nawet artykuł ode mnie Mateusz napisał, który jest szefem Independent Finance. To taka moja działka poświęcona offshore'om, poświęcona podatkom. Podatek estoński był cudowny w swojej prostocie. Ja z Estonii jako jurysdykcji korzystam od 2005 roku. Prosta zasada. Dochód ma być opodatkowany tylko raz. Czyli jeżeli zarabiasz na swojej działalności gospodarczej, na pracy, zabieramy ci 20% podatku. Jeżeli masz spółkę, no to pieniądze pozostają w spółce, no bo spółka nie powinna płacić sama podatku, powinien płacić jej właściciel. Więc pieniądze są w spółki opodatkowane, ale w momencie, kiedy wypłacasz dywidendę. Prosty schemat. Jak nie wypłacasz dywidendy przez 15 lat, to ci się pieniądze akumulują. Jak je wypłacisz w postaci dywidendy, zapłacisz jeszcze 20%. I to jest mega proste, mega przejrzyste. A w Polsce dodano do tego chyba z 80 różnych zmian i generalnie jak mi Mateusz to przeanalizował, no to zmasakrowano ten prospekt. Jedyne, co ma wspólnego z tym podatkiem estońskim, to nazwę. Żaden przedsiębiorca przy zdrowych zmysłach nie skorzysta z tego, co zaproponowano. Także jest u mnie na blogu na Independent Trader. Chyba podatek estoński, czyli jak zepsuć idealne rozwiązanie. Odsyłamy do artykułu, myślę, że będzie tam więcej. Ostatnie pytanie Maja zadała. Obserwuję to, co się dzieje na świecie od marca. Na początku wierzyłam, że to faktycznie jakiś wirus. Teraz widzę, że coś tu mocno się nie zgadza. Na ulicach wielu miast Europy trwają ogromne protesty. Kto według Ciebie najbardziej korzysta na tym całym zamieszaniu? Globaliści. Chodzi o zwiększenie kontroli nad jednostką. Chodzi o zwiększenie dodruku, dlatego że jak masz kryzys, to możesz zrobić działania, które w normalnych warunkach nigdy by nie przeszły. I chodzi też trochę o biznes. Czyli patrz, zaszczepienie 7 miliardów osób. Nawet jeżeli, cytuję, 1% z nich umrze. No bo nie jesteś w stanie przygotować szczepionki tak szybko w drodze, może inaczej, wystarczy ogłosić status pandemii, żebyś zawiesił wszystkie standardy przygotowania szczepionek. Czyli możesz wymyślić najlepsze gówno, przeprowadzić testy na 15 osobach, z których, nie wiem, 3 będą miały bardzo poważne skutki uboczne i szczepionka może trafić na rynek. Teraz wielu osób się pewnie oburzyło, ale proszę sprawdzić, jakie są standardy normalne dla przyjmowania tego typu produktów, a jakie są standardy podczas czasu, kiedy masz pandemię. Tak samo ja w życiu nie wezmę szczepionki na to, tak jak nie biorę szczepionek od dawna, bo syn nigdy nie był szczepiony, jest okazem zdrowia, inteligencji. Także ja nie przeczę, że wirus jest. On jest na pewno, bo rzeczywiście ileś osób choruje. Ale to jest tak samo jak z wirusem opryszczki. Wiele osób choruje ma wirusa opryszczki, który się uaktywnia w momencie, kiedy masz osłabiony organizm. Jak z wirusem grypy, który mutuje i który co roku pojawia się inny. Powstają szczepionki, które sprawiają, że ludzie dostają rzeczywiście grypę, czy zaczynają chorować rzeczywiście na grypę, ale czy da się przygotować skuteczną szczepionkę na coś, co mutuje rzeczywiście tak bardzo? No niekoniecznie. Także jest wiele grup interesów, którym bardzo zależy na wywołaniu strachu, wywołaniu paniki. Zobacz, jakie biznesy się robi, kiedy masz ludzi wystraszonych. Możesz kupić respiratory po kilkukrotnie zawyżonej cenie od handlarza bronią, poszukiwanego przez Interpol i wszystko jest ok. Możesz brać gigantyczne łapówki i nigdy nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności, bo ze względu na pandemię wszystkie procedury przetargowe zostały zawieszone. No mamy ministra zdrowia, który na jednej konferencji czy podczas jednego wywiadu mówi jedno, podczas drugiego mówi co innego. Na początku mówił prawdę. Maseczki cię absolutnie nie ochroni. Jak się może ochronić maseczka bawełniana, w której przerwy pomiędzy włóknami są 1000-krotnie większe niż średnica bakterii czy wirusa? Skpina. Ale każą nosić. Masz bacik nad społeczeństwem. I tak przynajmniej Polacy nie są tak pokorni jak Hiszpanie. Mówisz, że jest gorzej. Właśnie opowiedz jeszcze tak na koniec, jak to wygląda w Hiszpanii, bo jesteś tam zdecydowanie większą ilość czasu. Tak, szlak mnie trafia. Są tak potulni, że co rząd powie, to... Ostatnio byłem w sklepie, oczywiście bez maseczki
gość bardzo kulturalnie mi zwrócił uwagę na to, że powinienem maseczkę nosić. Powiedziałem, ja jej mówię, nie założę. Moje ciało potrzebuje tlenu, mój mózg potrzebuje dobrej jakości powietrza. No tak, ale przecież to są nasze normy. Przecież wszyscy muszą chodzić w maseczkach. Mówię, dla kogo jest ważniejsze zdrowie? Dla mnie czy dla jakiegoś polityka, dla jakiejś miernoty o zerowej wiedzy na temat zdrowia? Wziąłem, przyłożyłem dotąd. Mówię, zadowolony? Tak, dziękuję bardzo. No, dokładnie. Znaczy oni bardziej się boją ci sprzedawcy chyba tych kar. W Polsce też Ale to wielokrotnie... nie był sprzedawca, to był klient. Aha, klient, okej. To był klient. Rozumiem sprzedawców. Oni muszą pewne rzeczy wymóc, bo się boją rzeczywiście, tu są bardzo wysokie kary. Jeżeli sprzedawca mnie poprosi, no to oczywiście założę to, bo są jakieś tam pewne obostrzenia. Natomiast no, właśnie zamówiłem maseczki, które w ogóle nie spełniają swojej roli. Zdemontuję pewne elementy, które tam są w filtrach, że jeżeli będę musiał na chwilę to założyć, to założę, ale będę oddychał normalnie. Więc to jest jedna wielka iluzja bezpieczeństwa. Bardziej chodzi o to, jak bardzo do czego możemy zmusić społeczeństwo. No to jest jak z gotowaniem żaby. Nigdy nie wprowadzasz jakiegoś totalnego zamordyzmu od razu, a robisz to krok po kroku, żeby ludzi przyzwyczaić. Za jakiś czas, jak się ludzie nie obudzą, być może będzie tak, że będzie jakaś, nie wiem, policja medyczna, która ci wejdzie do domu, zabierze cię do jakiegoś niezidentyfikowanego ośrodka, bo jesteś zarażony. I w imię przestrzegania, nie wiem, jakichś norm zdrowia zostaniesz odizolowany na czas bliżej nieokreślony. Ostatnio czytałem jakiś artykuł, gdzie człowieka przez 8 lat przetrzymywano w psychiatryku. Bezpodstawnie. Dostał właśnie 2 miliony odszkodowania. Odszkodowanie czy zadośćuczynienie. No. I moim zdaniem, jeżeli ludzie się nie obudzą, jeżeli się nie zbuntują na czas, no to tego typu obostrzenia będą coraz większe. Widać, że się budzą, ale jeszcze powoli. Widzimy, co się dzieje gdzieś tam na ulicach. Się szybko budzą. W Niemczech są wielkie protestacje. Manifestacje, przepraszam, czy protesty. Niemcy są w miarę uświadomionym narodem, natomiast media wszystkie milczą. Zobaczcie, blokada informacyjna. No tak. W żadnych mediach nie ma informacji odnośnie media głównego nurtu i ludzie wierzą, że jest pandemia, że trzeba siedzieć w domu, bo ktoś tam umarł. Owszem, to jest tragedia, ale na 5 osób, które zostają zakwalifikowane jako osoby, które zmarły z powodu COVID-a, nieważne, że miały nie wiem, ogrom innych problemów medycznych, no to na te każde 5 osób przypada kolejne 250, które umiera na raka, czy 300 na choroby związane z układem krążenia. No. Ale to COVID jest ważny. Ale to jest ważne. No i tym optymistycznym, myślę, akcentem możemy zakończyć tą naszą rozmowę, bo minęło 1,5 godziny, bardzo miło się rozmawiało. Przeleciało, naprawdę. Tak, nawet w zasadzie cały mecz piłkarski przeleciał. Sporo tych pytań, bardzo różnych, jak usłyszałeś, także bardzo dziękuję za odpowiedzi. Dzięki wielkie. Dziękuję za odpowiedzi w imieniu tych wszystkich osób, które napisały, które zadały te pytania, czasami takie bardzo prywatne, dotyczące właśnie swoich inwestycji czy jakichś wątpliwości. Więc dziękuję trader za rozmowę, no i mam nadzieję, że być może jeszcze się kiedyś spotkamy. Oby. Dzięki również. Dzięki. Do usłyszenia. Trzymaj się, cześć. Zamów książkę mojego gościa już teraz. Link do strony znajduje się pod filmem. W polu z pytaniem, skąd dowiedziałeś się o książce, zaznacz proszę agent specjalny. Miłego czytania.